Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w bardzo nietypowym miejscu, ale jest piękna pogoda. Witam Ciebie, Michał. Witam Cię, Pawle, witamy Państwa. Solidny obciążnik, solidny ciągnik, solidna budowa, jak najbardziej wszystko pasuje. Tu jest wszystko solidne. Wszystko solidne. Jesteśmy w bardzo nietypowym miejscu, Michał. Tak jak normalnie na co dzień przedstawiamy Państwu pracę maszyn, które Korbanek ma w swojej ofercie dla rolników. Rolników. Natomiast dziś jesteśmy w zupełnie nietypowym miejscu. To jest pole golfowe. Prawdziwe pole golfowe, jedno, które będzie teraz chyba 19. polem golfowym w Polsce, koło Tarnowa Podgórnego. Takim pełnowymiarowym polem. Pełnowymiarowe, 18-dołkowe pole z polem ćwiczebnym 6-dołkowym, z polem, on jest po drugiej stronie, tego Państwo nie widzą, ale może będziemy kolejne w filmach pokazywali właśnie tam, bo tam z kolei pracuje nasz ciągnik Arbos, bo klient, właściciel tego pola kupił. Już zakupił, tak jest, i z opryskiwaczem, również, że tak powiem, pochodzącym z naszej oferty. Tak jest, tam jest akurat Klara 412 i ciągnik Arbos 3055, co prawda na bardzo nietypowych oponach. Dokładnie tak, ale to zobaczymy w późniejszych odcinkach. Albo będzie w trakcie tej relacji też pokazana migawka, jak pracuje. Tutaj akurat mamy opony czysto rolnicze. Tak jest. I co żeś robił, koordynował, jeżeli chodzi tutaj o tą pracę? Bo to pole też jest dosyć ciekawe. No powiem, Paweł, Tobie tak, wjechaliśmy tutaj w niesamowite i niebywałe użytki, a mianowicie grunty tutaj są poplanowane przez niwelatorów. Tak, bo to jest według pewnego projektu, jakiegoś tam bardzo mądrego duńskiego projektanta, który zajmuje się projektowaniem pól golfowych. Dokładnie tak. Jak podczas tego planowania matka ziemia jest zepchnięta jakby, mamy twarde, zbite nieużytki. Tak. I musieliśmy tutaj zastosować szereg jakby pochodzących z branży rolniczych, ale nietypowych maszyn. Dokładnie. I nietypowe zestawienie tych maszyn, i które mamy tutaj za sobą, które też pokrótce omówimy. Dokładnie, bo to jest właśnie bardzo istotne. Dlaczego maszyny rolnicze? Ponieważ pole golfowe to trawa. Trzeba tutaj zasiać trawę. Żeby ją zasiać, to trzeba to pole przygotować. Bardzo fajnie powiedziałeś, że ten teren jest tak, powiedzmy, z gatunku trudnych. To bardzo trudnych. To nawet bym powiedział, że to już jest na pograniczu takich gleb minutowych. To jest oczywiście, wygląda to tam jak proszek tutaj, bo to jest wielogodzinna praca. Tak, od rana. Od rana. Ten niewielki kawałek był przygotowywany. Dokładnie tak. Tu widać dokładnie nawet ślady, jak tutaj esy, floresy trzeba było zrobić, bo bardzo istotna jest struktura gleby. Dokładnie. Od gleby wielce gruzełkowatej musimy to przez technologię uprawy rozbić, rozkruszyć, aż spowoduje, powstanie nam drobny pył. No pył, taka mocno gruzełkowata gleba. Tak gleba. jest. Żeby to było to pociąganie, żeby ta trawa się ładnie ukorzeniła i tego. Co pierwsze pojechało? Pierwsze to jest agregat zębowy. Tutaj żeśmy zastosowali akurat markę Expom Krośniewice, Tak jest. a dokładnie model Grom. Nazwa pasuje do tych terenów. Do tych terenów, Najbardziej. bo to trzeba pogromić, że tak powiem. Dokładnie, okiełznać to pierwsze naruszenie gleby. Tak jest. Bardzo trudne warunki. Tutaj jak mamy już, że tak powiem, tą ściągniętą matkę ziemię, to są warunki przetrudne, twarde, dlatego wzięliśmy agregat na redlicy sprężynowej. Tak jest. To jest dwusercowa tak zwana redlica. Dokładnie. I ona nam to pierwsze spulchnienie gleby robi. Tak jest, żeby tą część, która będzie spulchniona, później z nią Dokładnie. coś kolejnego Niestety zrobić. to jest ten pierwszy etap jakby, gdzie po nim no niezbyt to ciekawie wygląda. Nie. I musimy przejść, że tak powiem, do etapu drugiego, gdzie wykorzystujemy już agregaty aktywne, tak zwane precyzyjne. Znaczy precyzyjny agregat aktywny, to jest brona wirnikowa z wałem zębatym, model MK180 firmy Arbos. Ciężka, te 180 oznacza, że ona może jechać ciągnikiem do 180 koni. Jechała z ciągnikiem 130 koni, to akurat tutaj nie kolidowało. On oczywiście sobie ze spokojem tutaj dawał radę, ponieważ ona wstępnie już ta gleba była zruszona, którą mieliśmy przez ten wał zębowy, więc tu jak najbardziej te dwie maszyny, czy tam maszyna z ciągnikiem dobrze współgrała. Ale tak jak obserwowałem Was w pracy, nie, bo Ty akurat z trzema kolegami tutaj, że się wzamiennie funkcjonowanie w tym polu, ta brona aktywna też dosyć specjalnie jechała. No właśnie. To nie była taka prędkość tak jak normalnie w agregacie uprawowo-siewnym. Absolutnie nie. Ponieważ
typowo w uprawie rolniczej musimy, że tak powiem, uzyskać inną gruzełkowatość, inną strukturę gleby, Dokładnie. a inną strukturę tutaj, jak widzimy. Tutaj ta gruzełkowatość musi być zdecydowanie drobniejsza. Zatem i też ta prędkość maszyny musi być zdecydowanie wolniejsza. Czyli to, co w migawkach ludzie obserwują, to nie, że to jest jakieś takie nieudolne prowadzenie maszyny. Nie. To było specjalne życzenie użytkownika tak, tego gruntu, właściciela gruntów, nic bardziej mylnego. Oczywiście specyficzne ustawienie maszyny, same wykorzystanie jakby włóki, żeby ta ziemia się tam kotłowała, odpowiednie ustawienie głębokości czy oparcia wału zębatego, aby to wszystko razem zagrało i przyniosło nam końcowy efekt, jak tutaj widzimy. Ale z kolei, z tego co wiem, też tutaj pracowała trzecia maszyna. Ta trzecia maszyna, to co to jest? Trzecia maszyna również pochodzi od producenta polskiego, a mianowicie Expon Krośniewice. To jest w ogóle bardzo dobry, na marginesie, uwaga, to jest bardzo dobry polski producent. Maszyny praktycznie rzecz biorąc bezawaryjne. Ja je mam w ofercie około 30 lat i przyznaję się, że miałbym problem użyć chociażby jednej ręki do awarii czy usterek, a wały to są wybitnym specjalistą. To jest wybitnie bezawaryjna maszyna. Wybitnie. No i właśnie, bardzo dobrze, że zapytałeś. Tutaj mamy akurat wał model Tytan 6,3 metra na pierścieniu 530 Cambridge. Jest to pierścień bardzo uniwersalny, a zarazem typowo z przeznaczeniem do zagęszczania górnych partii gleby, Dokładnie czyli tak. tego, co tutaj już potrzebujemy, a zarazem kruszenia, uzyskanie tej mikrogruzełkowatości gleby. Tej na samym wierzchu. Dokładnie tak. Że jak gdyby podsiąkanie podchodzi tam, powiedzmy, nie wiem, do 2 cm to podsiąkanie wejdzie, ale już nie wylatuje dalej. Na zewnątrz już tam ta woda, że tak powiem, nie ulatuje, więc nie tracimy jej, a jak wiemy, do porządnych i fachowych wschodów trawy właśnie to zagęszczenie w górnej warstwie gleby jest niesamowicie ważne, niesamowicie istotne. Właśnie to też jest taka bardzo cenna uwaga, ponieważ może Państwo tego nie wiedzą, ale wały na przykład Expomu w ogromnej ilości są od dziesiątków lat sprzedawane w eksporcie na zachodzie, szczególnie Holendrzy, Niemcy, Austriacy. W szereg państwach jest on bardzo szeroko wykorzystywany. Oni też mają wersje duże, nawet 8-metrowe i większe. Ojej, nawet do 12 metrów. A to jest chyba Maxi jakoś. Max, tak Max. jest, Maximusach. Maximusach, nie? I także to jest, też mają szeroką ofertę w ogóle tych wałów. I one są dopasowywane do warunków, w których pracują. Do warunków polowych to raz, oraz do przeznaczenia jakby docelowego, czyli pod to, co my chcemy uprawiać. O tak jak widzimy, no tutaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, tak. Ale tutaj mamy wał Cambridge na przykład. Wiadomo, w wykorzystaniu przy pracach polowych tych rolniczych zupełnie inne wały się stosuje. Dokładnie. Wspominaliśmy też o tym, że ten proces przygotowania toczył się pod nadzorem, no można by powiedzieć, to zabrzmi może dziwnie, ale takiego głównego inżyniera, który odpowiada za przygotowanie poszczególnych etapów, bo tu była zrobiona drenarka, to jest specjalnie ukształtowany teren, geodezyjnie, są odpowiednie dołki, wzgórki, to nie jest proste pole. To nie. To nawet to powiem inaczej. Ja tu jak przyjechałem, mówię, że natura coś takiego stworzyła, a o dziwo co się dowiedziałem, tu było planowanie terenu. Wszystkiego. Oczywiście najpierw jest te całe pole zaprojektowane przez architekta, no i zaś są ekipy techniczne, które pod tenże projekt nam planują to i formują. Ja miałem poza kadrem przyjemność rozmawiać właśnie z głównym dyrektorem odpowiedzialnym w ogóle za ten cały projekt i on między innymi mnie właśnie poinformował razem z tym inżynierem, powiedzmy, tego pola, tak to nazwijmy w pewnym uproszczeniu. Właściwie miejsce, w którym stoimy, Michał, miało generalnie nad sobą prawie 3 metry. 3 metry ziemi, tak. 3 metry ziemi było nad nami, to wszystko zostało rozplanowane właśnie po to, żeby właściwie ukształtować. Też jest ciekawa rzecz, że każdy mówi pole 18-golfowe. Wiesz, ile to jest hektarów? Ja podejrzewam, że sporo, ale nie mam pojęcia, ile 78 hektarów ziemi jest przeznaczone na pole golfowe. Żeby ono było tym pełnowymiarowym. Pełnowymiarowym polem z właśnie tym ćwiczebną częścią, z taką miejscem dla szkółki, tym 6-dołkowym, co wspominałem. I to wszystko właśnie wymaga przygotowania. To jest 78 hektarów, to jest ogromny obszar. I też ogromny kawał roboty, która już
była włożona, ale która przed nami tutaj czeka, bo Dokładnie tak. Bo tak jak rozmawialiśmy, jesteśmy w miejscowości Rumianek pod Pod Tarnowem Podgórnym. Tak, jest. I tutaj po przyjacielsku, jakby po sąsiedzku można Tak powiedzieć. jest. Jesteśmy sąsiadami. To jest nasza, powiedzmy, no inaczej, tak jak Znaczy nie, że my jesteśmy sąsiadami. oni są naszymi sąsiadami, bo my żeśmy byli pierwsi tutaj na tym polu. Tak jest, ale tak naprawdę mówimy tutaj o sąsiadach między właścicielem tego pola golfowego, która powstaje, jest. a firmą Korbanek, dzięki której mamy możliwość tutaj Tak jest. przygotowania tego pola. Zresztą nas poproszono o właśnie wprowadzenie tutaj maszyn. No, sąsiedzka pomoc w dobrym tego oczywiście słowa znaczeniu. My zawsze bardzo chętnie współpracujemy. Przecież mamy naszego przyjaciela, też sąsiada Tarnowa Podgórnego, Leszka, który nas zawsze tutaj okrasi różnymi roślinami, które uprawia. Tu akurat jest, można by powiedzieć, te jego nasiona trawy w pewnym Może i cudzysłowie, trafią tutaj. może i trafią tutaj. Aczkolwiek też wiem, że te odmiany tu są bardzo mocno dobierane. Oj, to są wysoce selekcjonowane. Selekcjonowane, to są dobierane do właśnie warunków glebowych i to też jest ciekawe. Tutaj co 4 godziny będą dysze się otwierały w odpowiednim cyklu i podlewały. Co 4 godziny. To nie tak jak u Ciebie na ogródku, Nie. że raz na 4 dni. No, ostatnio nie muszę podlewać, bo jest dosyć fajna deszczowa pogoda, wieczorami pada, więc i oszczędzam wodę, aczkolwiek w ramach pewnych oszczędności też zbiornik wody mam. Tak samo jak tu też będą w tle Państwo widzieli oczka wodne, bo to jest też zaprojektowane. To jest sztucznie stworzone oczka wodne dla podniesienia atrakcyjności tego pola. Dokładnie tak. Michał, no Oczywiście. bardzo Ci dziękuję. Plażowa pogoda, nie w klapkach tym razem, Ale plażowo. już klapki są przygotowane, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków, też między innymi tutaj z pola golfowego, z pracy tych maszyn. Będziecie okazję mieli zobaczyć, jak one faktycznie pracują. Siema, do zobaczenia.